Po fiasku operacji Barbarossa i nieudanym ataku na Moskwę Adolf Hitler stanął przed dylematem. Jak kontynuować wojnę ze Związkiem Radzieckim? Ponieważ do natarcia na wszystkich strategicznych kierunkach założonych w pierwotnym planie Barbarossa brakowało już Niemcom sił i środków, to Hitler, kierując się przede wszystkim względami ekonomicznymi, postanowił skupić wysiłki na południowym skrzydle frontu wschodniego. I celem tutaj nie było już zniszczenie Związku Radzieckiego, ale przede wszystkim zdobycie jego bogatych zasobów naturalnych, co miało zapewnić Niemcom niezbędne surowce do kontynuowania wojny. Plan operacji Blau zakładał, że Niemcy opanują zarówno doniecki rejon przemysłowy, jak i pszeniczne pola Kubania oraz naftowe rejony Kaukazu. Uderzenie niemieckiej grupy Armii Południe feldmarszałka Fedora von Bocka rozpoczęło się 28 czerwca 1942 roku. Natarcie przebiegało w szybkim tempie. Wojska niemieckie, dobrze zorganizowane i wspierane przez lotnictwo, błyskawicznie przesuwały się na wschód, przełamując kolejne linie obrony Armii Czerwonej. Sowieci coraz szybciej cofali się na wschód. Marszałek Timoszenko, dowodzący frontem południowo-zachodnim, nie był w stanie zapanować nad kierowanymi przez siebie wojskami. Mając na początku lipca ponad 500 000 ludzi, do połowy tego miesiąca stracił prawie 250 000 z nich. Jednak Niemcy zaczęli popełniać błędy. 23 lipca 1942 roku Hitler podjął decyzję, która znacząco wpłynęła na dalszy przebieg kampanii. Zamiast skoncentrować siły na jednym kierunku, rozkazał równoczesne natarcie w dwóch różnych, rozbieżnych osiach operacyjnych. Nowo utworzona grupa Armii B pod dowództwem feldmarszałka Fedora von Bocka miała kontynuować marsz wzdłuż Dolnego Donu w kierunku Stalingradu. Jednocześnie grupa Armii A, dowodzona przez feldmarszałka Wilhelma Lista, została skierowana na południe, w stronę Kaukazu oraz południowo-wschodnich rejonów ZSRR. Taki podział zasobów osłabił zdolność Wehrmachtu do prowadzenia skoordynowanej ofensywy. A to właśnie ścisła koncentracja sił była dotąd jedną z kluczowych zasad wcześniejszych sukcesów Blitzkriegu. Choć decyzja o podziale sił okazała się strategicznym błędem, jej katastrofalne skutki nie były tak od razu widoczne. Przez kilka kolejnych tygodni Wehrmacht niepowstrzymanie przesuwał się na wschód, zbliżając się do Stalingradu. Tymczasem sytuacja po sowieckiej stronie frontu była skrajnie trudna, mimo że Armia Czerwona nieustannie kierowała na południe kolejne liczne siły, wojska frontu stalingradzkiego nie były w stanie zatrzymać niemieckiej ofensywy. Duże straty i brak koordynacji pogłębiał chaos w strukturach dowodzenia. Z te stanowiska został odwołany marszałek Timoszenko, a jego miejsce zajął generał Gordow, znany z brutalnych metod. Jednak po 19 dniach został zdjęty ze stanowiska. Ostatecznie 1 sierpnia 1942 roku dowództwo frontu stalingradzkiego objął generał Jeromienko, doświadczony oficer, który miał odegrać tutaj kluczową rolę w obronie miasta. Ciągłe odwroty i rosnąca liczba dezerterów oraz panika szerząca się na tyłach frontu coraz wyraźniej odbijały się na morale Armii Czerwonej. Dla Stalina sytuacja na południu przestała być jedynie problemem czysto militarnym. Kryzys przyjął wymiar psychologiczny i moralny, który groził rozsadzeniem struktur nie tylko armii, lecz całego społeczeństwa. 28 lipca 1942 roku dotarł do wszystkich dowódców i oficerów politycznych ściśle tajny dokument. Dokument, który w zamyśle przywódcy Związku Radzieckiego miał wstrząsnąć Armią Czerwoną. Był to rozkaz numer 227. Jedna z najsurowszych i najbardziej kontrowersyjnych decyzji Stalina w trakcie wojny. W dokumencie tym Stalin z całą surowością nakazywał wprowadzenie skrajnych środków dyscyplinujących, które miały na celu powstrzymywać falę odwrotów, dezercji i paniki w szeregach. Pisał m.in. dowódcy, komisarze i politycy wszystkich szczebli, którzy opuszczają pozycję bez rozkazu dowództwa, to zdrajcy ojczyzny. Takich dowódców i politruków należy traktować jak zdrajców i postawić przed sądem wojennym. Dowódcy, komisarze i politrucy, którzy dopuszczają, by oddziały samowolnie wycofywały się z pozycji, muszą być usunięci ze stanowisk, a jeśli sytuacja tego wymaga, rozstrzelani na miejscu. Odtąd wszelkie odwroty bez rozkazu dowództwa są zdradą ojczyzny. Zarządzam ustanowić w dywizjach karne bataliony, gdzie będą kierowani żołnierze i oficerowie, którzy zawinili tchórzostwem lub naruszeniem dyscypliny, by mogli krwią odpokutować swoje winy wobec ojczyzny. W strefie frontu ustawić specjalne oddziały zaporowe, których zadaniem będzie strzelanie
na miejscu do panikarzy i tchórzy. Tymczasem niemieckie wojska wciąż parły naprzód, coraz bardziej zbliżając się do Stalingradu. 19 sierpnia 1942 roku 6. Armia generała Friedricha Paulusa osiągnęła zachodni brzeg potężnej rzeki Don, ostatniej wielkiej naturalnej bariery przed miastem. Paulus szybko przystąpił do planowania kolejnego decydującego etapu ofensywy. Uderzenia bezpośrednio na Wołgę oraz sam Stalingrad. Dowódca 6. Armii zdecydował się na śmiałą, ale też niezwykle ryzykowną operację. Rozkazał 14. Korpusowi Pancernemu, dowodzonego przez generała Gustafa von Wittersheima, aby ten przeprowadził błyskawiczny, 60-kilometrowy rajd pancerny z nad Donu prosto ku Wołdze. Zadanie było jasne. Niemieckie oddziały miały dotrzeć najprostszą i najszybszą drogą do rzeki na północ od Stalingradu, po czym zawrócić na południe i wspólnie z dywizjami 4. Armii Pancernej generała Hoffa zdobyć miasto. Paulus liczył, że ten manewr sprawi, że sowiecka obrona rozsypie się jak domek z kart. W jego oczach to szybkie i zdecydowane uderzenie miało przesądzić o losach Stalingradu, otwierając drogę do kluczowego zwycięstwa na froncie wschodnim. Jednak plan był bardzo ryzykowny, ponieważ na lewym skrzydle niemieckiej 6. Armii Sowieci gromadzili coraz potężniejsze siły. Gdyby udało im się zsynchronizować działania, mógłby uderzyć na tyły niemieckich wojsk, które nacierały na Stalingrad, a groziło to okrążeniem i katastrofą dla całej 6. Armii. Mimo to Paulus zdawał się lekceważyć przeciwnika, był przekonany, że jego siły są wystarczające i stawią czoła każdemu kontratakowi i zabezpieczą lewą flankę. Tym bardziej, że naprzeciw Niemców stały wyczerpane sowieckie wojska 4. Armii Pancernej i 62. Armii. Ich wykrwawione, nieustannie atakowane z powietrza dywizje, pozbawione paliwa i amunicji, stanowiły jedynie ograniczoną przeszkodę na drodze niemieckiego natarcia. Mając tego świadomość, dowództwo Armii Czerwonej planowało wzmocnić je świeżymi dywizjami i korpusami pancernymi, które miały przybyć w ten rejon do 25 sierpnia 1942 roku. Jednak Niemcy zaatakowali pierwsi. Wczesnym rankiem 21 sierpnia o godzinie 3 niemieckie 76. i 295. Dywizja Piechoty sforsowały Don, torując drogą dla 14. Korpusu Pancernego generała von Wittersheima. Po 2 dniach zażartych i krwawych walk piechota przełamała sowiecką obronę, otwierając korytarz dla czołgów. 23 sierpnia 1942 roku o 4 rano rozpoczął się błyskawiczny rajd 14 Korpusu Pancernego. Jego 16. Dywizja Pancerna oraz 3. i 60. Dywizja Piechoty Zmechanizowanej z impetem uderzyły na sowieckie pozycje. Przełamały obronę na przyczółku nad Donem, rzuciły się ku Stalingradowi. Na rozgrzanych stepowych równinach ponad 120 czołgów i ponad 200 transporterów opancerzonych wznosiło tumany kurzu, które mieszały się z szarym pyłem ziemi. Nad nimi panował nieustanny ryk silników samolotów 8 Korpusu Lotniczego Luftwaffe, które torowały natarcie, sypiąc bomby na cofające się sowieckie oddziały, dezorganizując podejmowane przez nich próby obrony. Czoło kolumny prowadziła 16. Dywizja Pancerna pod dowództwem generała Hansa Hubego, legendarnego dowódcy wojsk pancernych, uważanego za jednego z najlepszych dowódców frontowych Wehrmachtu. W południe, zanim sowieccy obrońcy zdążyli zareagować, niemieckie czołgi przejechały przez starożytny rów tatarski, naturalną przeszkodę, która pełniła rolę rowu przeciwpancernego. Niedługo potem przekroczyły linię kolejową na północny zachód od Stalingradu i wczesnym popołudniem dowódcy niemieckich czołgów ujrzeli na horyzoncie potężną, rozciągającą się na 40 km sylwetkę samego Stalingradu. Jednak kiedy około godziny 15 nacierające grupy bojowe 16. Dywizji Pancernej zbliżyły się do północnych przedmieść miasta, niespodziewanie na Niemców spadł bardzo silny ostrzał z ciężkich dział przeciwlotniczych. Okazało się, że czołgiści Hubego weszli w istne gniazdo szerszeni. Na ich drodze znajdowały się bowiem oddziały artylerii przeciwlotniczej Stalingradzkiego Rejonu Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Było to ponad 500 armat przeciwlotniczych kalibru od 37 do 85 mm. Te potężne siły rozmieszczono na obrzeżach Stalingradu, by chronić miasto, a przede wszystkim znajdujące się w nim fabryki przed nalotami. Niemcy rozpoczęli walkę przede wszystkim z sowieckim 1077 Pułkiem Artylerii Przeciwlotniczej i do końca dnia przy minimalnych stratach udało im się zniszczyć kluczowe stanowiska przeciwnika.
Wieczorem 16. Dywizja Pancerna dotarła nad brzeg Wołgi na południe od osiedla Rynok. Był to sukces, na który niecierpliwie czekał nie tylko dowódca 6. Armii, ale sam Adolf Hitler. Jednak sytuacja Niemców zaczęła się komplikować. Tak naprawdę 16. Dywizja Pancerna wpadła w pułapkę. Wieczorem 23 sierpnia nie miała żadnego kontaktu z nacierającymi z nią jednostkami. A początkowo słaby opór Sowietów rósł z każdą chwilą i podjęli oni nawet pierwsze próby, by odciąć Niemców od Wołgi. Sztab 16. Dywizji Pancernej nie widział nawet, czy wyrąbany przez nią korytarz w sowieckiej obronie zostanie utrzymany przez pozostałe dywizje 6. Armii. Tymczasem, gdy 23 sierpnia 1942 roku o godzinie 9 do Hitlera dotarła wiadomość o sukcesie 16. Dywizji Pancernej, natychmiast nadał przez radio rozkaz. 16. Dywizja Pancerna utrzyma swoje pozycje w każdych okolicznościach. W tym czasie, zaskoczeni błyskawicznym rajdem niemieckim, Sowieci zbierali wszystkie dostępne siły, by stawić opór na północnych przedmieściach Stalingradu. Do walki skierowano elitarne oddziały. Elementy 10. Dywizji NKWD, 99. Brygadę Pancerną. Dołączyły do nich bataliony pospolitego ruszenia, złożone głównie z pracowników miejscowej fabryki traktorów, wzmocnione 30 czołgami niedawno naprawionymi w tej fabryce i obsadzonymi przez tych samych pracowników, którzy je naprawiali. Skierowali tam też siły flotylli wołżańskiej, która razem z obsadami armat przeciwlotniczych stalingradzkiego rejonu obrony przeciwlotniczej ogniem artyleryjskim raziły grenadierów 16. Dywizji Pancernej. Wszystko to sprawiło, że 16. Dywizja Pancerna i 3. Dywizja Piechoty Zmotoryzowanej, która w tym czasie również dotarła w ten rejon, znalazły się w potrzasku. Sowieci, walcząc uparcie przy wsparciu czołgów T-34, które dopiero co zjechały z linii montażowych w fabryce traktorów, skutecznie blokowali wszelkie niemieckie próby przejęcia kontroli nad osiedlami Rynok i Spartanowką. Doszło nawet do tego, że w pewnym momencie czołgi sowieckie wjechały na stanowisko dowodzenia 64. Pułku Grenadierów Pancernych. To, co dla Niemców miało być błyskawicznym sukcesem, zmieniło się w desperacką walkę o przetrwanie. Wszystkie 3 dywizje 14 Korpusu Pancernego były niemal pozbawione paliwa i amunicji. Otoczone przez Sowietów walczyły o przetrwanie. W nocy z 24 na 25 sierpnia Luftwaffe próbowała zrzucić zaopatrzenie z powietrza do 16 Dywizji Pancernej, ale większość zrzutów spadła poza liniami niemieckimi. Light pancerny, który miał rozbić sowiecką obronę Stalingradu, utknął w śmiertelnej pułapce, a niemieckie jednostki zostały częściowo odcięte i pozbawione zaopatrzenia. Niemieccy oficerowie czuli się coraz bardziej osamotnieni i nie myśleli o zdobywaniu Stalingradu. Myśleli raczej o jak najszybszym wycofaniu się na zachód. Rankiem 25 sierpnia wobec rosnącego zagrożenia generał Hube, dowódca 16 Dywizji Pancernej, zwołał naradę sztabową. Podczas spotkania przedstawił swoim oficerom plan wycofania jednostki w kierunku zachodnim, do głównych sił 6 Armii. Hube mówił: brak amunicji i paliwa jest tak duży, że naszą jedyną szansą jest przebicie się na zachód. Absolutnie odmawiam stoczenia bezsensownej bitwy, która musi zakończyć się unicestwieniem moich wojsk. Dlatego też rozkazuję przebicie się na zachód. Osobiście wezmę odpowiedzialność za ten rozkaz i będę wiedział, jak go uzasadnić w odpowiednich okolicznościach. Zwalniam was, panowie, z przysięgi wierności i pozostawiam wam wybór. Czy poprowadzicie swoich ludzi w tej akcji, czy przekażecie dowództwo innym oficerom, którzy są gotowi to zrobić. Nie da się utrzymać naszych pozycji bez amunicji. Działam wbrew rozkazom Führera. Jednak 26 sierpnia, tuż przed zmrokiem, do wyczerpanych oddziałów 14 Korpusu Pancernego przebiła się kolumna zaopatrzeniowa. Około 250 ciężarówek wypełnionych amunicją, paliwem i prowiantem. I dostawy te chwilowo ustabilizowały sytuację i pozwoliły Hubemu odłożyć w czasie decyzję o odwrocie. Niemieckie oddziały pozostały na swoich pozycjach, gotowe do dalszych działań bojowych. Jednak to nie na przedpolach Stalingradu miały się ostatecznie rozstrzygnąć losy pierwszego niemieckiego natarcia na miasto. Kluczowe wydarzenia rozgrywały się znacznie dalej na zachód. To tam dowódca frontu stalingradzkiego, generał Jeromienko, robił wszystko, co mógł, by zlikwidować wąski korytarz zajmowany przez niemiecki 14 Korpus, który jak sztylet wbijał się w sowieckie linie obronne.
Jeromienko zebrał potężne siły do uderzenia. Niemiecką obronę miały zgnieść koncentrycznym uderzeniem 4 sowieckie korpusy pancerne, posiadające razem ponad 500 czołgów. Dodatkowo na Niemców miały nacierać wyczerpane wojska 62 Armii i 4 Armii Pancernej. Dodatkowe natarcie miało zostać przeprowadzone z północy przez świeżo utworzone 24 i 66 Armię, które stopniowo wprowadzono do walki w ramach wzmocnienia frontu stalingradzkiego. Teoretycznie były to siły, które powinny zgnieść siły 14 Korpusu Pancernego von Wittelsheima. Już 24 sierpnia 1942 roku Armia Czerwona przeszła do kontrataku. Sowieci zareagowali szybko, ale z widocznym pośpiechem. Improwizowane przygotowania do ofensywy sprawiły, że wojska rzucone do ataku działały chaotycznie, bez należytej koordynacji i bez skutecznego dowodzenia. Mimo to udało im się osiągnąć chwilowy sukces. Przecięli wąski korytarz wyrąbany przez 14 Korpus Pancerny. Ten sukces okazał się jednak krótkotrwały. Brak amunicji i wsparcia sprawił, że oddziały sowieckie nie były w stanie utrzymać zdobytych pozycji. Po intensywnych walkach zostały zmuszone do odwrotu na pozycje wyjściowe, a Niemcy ponownie zabezpieczyli korytarz. Pomimo niepowodzenia, Stalin nie zamierzał rezygnować. Nakazał generałowi Jeromience bezwzględne zamknięcie korytarza i likwidację niemieckich jednostek, które zdołały przedrzeć się aż do brzegu Wołgi. Jednak w powietrzu niepodzielnie panowały niemieckie bombowce nurkujące Ju-87, słynne sztukasy z 8 Korpusu Lotniczego Luftwaffe. Ich nieustanne naloty zakłóciły koncentrację sił radzieckich, dezorganizowały szyki bojowe i skutecznie utrudniały dowódcom sowieckim reagowanie na dynamicznie zmieniającą się sytuację na polu bitwy. W rezultacie sowieckie natarcia, choć prowadzone z determinacją, były rozproszone, opóźnione i nieskuteczne. Również wojska 4 Armii Pancernej i 62 Armii próbowały wykonać koncentryczne uderzenie. Jednak wpadły prosto w niemiecką pułapkę. Gęsto rozmieszczone pozycje obronne, które przekształciły ten fragment frontu w prawdziwą maszynkę do mięsa. Pomimo ogromnych strat Sowieci tego dnia zawęzili korytarz niemieckich sił do zaledwie 4 km szerokości. Niemniej kluczowy zamiar, całkowite zamknięcie okrążenia i odcięcie 14 korpusu nie powiodło się. Niemcy, choć coraz bardziej wyczerpani, wciąż utrzymywali wąski pas ziemi łączący ich z głównymi siłami. Pomimo determinacji, kolejne próby Armii Czerwonej mające na celu rozbicie niemieckich sił na północnych przedmieściach Stalingradu zakończyły się fiaskiem. 16. Dywizja Pancerna i 3. Dywizja Piechoty Zmotoryzowanej, choć znajdowały się w trudnym położeniu, częściowo odcięte i pod stałym ogniem, skutecznie oparły się fali sowieckich ataków. Niemieccy dowódcy, mimo presji i ograniczonych zasobów, potrafili skoordynować działania poszczególnych rodzajów broni w sposób znacznie bardziej efektywny niż ich przeciwnicy. Każdy kontratak wspierany był precyzyjnym ogniem artylerii, działami przeciwpancernymi oraz skutecznym wsparciem z powietrza ze strony bombowców nurkujących Luftwaffe. Z kolei sowieckie oddziały nie były w stanie przełamać niemieckich linii. Ich natarcia cierpiały na brak koordynacji i skutecznego dowodzenia, a ogień artyleryjski, który powinien torować drogę piechocie i czołgom, często był niewystarczający i słabo zsynchronizowany z ruchem wojsk. Radzieckie ataki rozbijały się o dobrze przygotowaną obronę i kończyły się stratami, które nie przynosiły żadnych wymiernych rezultatów. Chociaż sowieckie kontruderzenia prowadzone z determinacją i desperacją przez front stalingradzki rzeczywiście przestraszyły Paulusa, Wittelsheima i Hubego, to jednak Jeromienko do końca 28 sierpnia roztrwonił większość swoich imponujących sił pancernych, a jego świeże dywizje rezerwowe były w rozsypce. Niemcy jednak stracili szansę na zdobycie Stalingradu z marszu. Ich pierwsza zuchwała próba opanowania miasta zakończyła się klęską i aż do 30 sierpnia 1942 roku komunikacja między 14 Korpusem Wittelsheima a resztą 6 Armii była utrudniona. Jednak nadciągające z południa siły niemieckiej 4 Armii Pancernej generała Hoffa miały w najbliższych dniach znów zmienić sytuację na korzyść Niemców.